hitem, naprawdę hitem nad hitami była pani, która przyszła na spektakl chyba prosto z sielanki, z zakupami. Czytaj, w jednej dłoni miała klatkę z małymi kurczakami, a w drugiej klatkę z małymi ptaszkami. I przyszła sobie na spektakl. I proszę mi to przechować. Cześć, witajcie, z tej strony Grzesiek Orlikowski z kanału Bliżej Sceny, gdzie co tydzień w każdy wtorek o godzinie 19 rozmawiamy sobie na różne teatralne i sceniczne tematy. A dzisiaj jest naprawdę szczególny odcinek, bo moim gościem tutaj na scenie, tutaj w studio jest Aleksandra Przybył. Cześć. Słuchajcie, naprawdę cieszę się, że w końcu udało mi się kogoś tutaj ściągnąć. Jest to pierwszy taki odcinek, nie wiem czy to w ogóle jest po mnie widać, ale naprawdę stresuję się, czy wszystko się uda zrobić dobrze. Może w ogóle, Ola, jak Ci się tutaj podoba? Bardzo fajnie. Powiem Ci szczerze, że nie spodziewałam się, jak tak jakiś czas temu rozmawialiśmy i mówiłeś, że sobie coś tam na strychu przygotowujesz, no to ja sobie to trochę inaczej wyobrażałam i nie sądziłam, że to będzie tak profesjonalnie wszystko wyglądać, bo naprawdę robi wrażenie. Super, naprawdę się cieszę, że podoba Ci się. No to może powiemy w ogóle skąd historia, jak to wyszło, że nagrywamy odcinek. To było jak ja wrzucałem post odnośnie odcinka musicalowego. Tak, do musicalu. Tak, prosiłem o pomoc i wtedy się zgłosiłaś. I jakoś prawda. tak wyszło od słowa do słowa, Tak. Pisaliśmy ze sobą, że pracowałaś przez 4 lata na obsłudze widza. Chyba możemy powiedzieć, że w teatrze muzycznym, znaczy nie będziemy mówić konkretnie w jakim, ale powiemy, że w teatrze muzycznym, tak. Jednym z większych i masz w związku z tym dużo ciekawych historii. Oj, bardzo dużo historii, to prawda. Tak. Pracowałam faktycznie 4 lata na kierownictwie widowni oraz w marketingu i promocji, także łączyłam jednocześnie te dwie rzeczy. Można powiedzieć, że za dnia w biurze, a wieczorem we foyer w czasie spektaklu czuwałam nad tym, żeby widzowie byli zaopiekowani odpowiednio. Okej, no to jakbyś może była w stanie tak krótko powiedzieć, co Cię te 4 lata w pracy nauczyły? Łatwiej by było, gdybym wymieniła, czego mnie nie nauczył. Naprawdę. No powiem szczerze, że praca w teatrze jest pracą tak wyjątkową, nietuzinką i przede wszystkim wymagającą od pracownika dostosowania się do różnych sytuacji, które niespodziewanie wyskakują i trzeba się w tym odnaleźć. Myślę, że coś wiesz na ten temat, bo w ogóle w kulturze praca jest specyficzna, umówmy się. Tak, w kulturze praca jest o tyle specyficzna, że mimo, że jesteś zatrudniona na jednym stanowisku, to i tak musisz dużo więcej rzeczy wykonywać. Nie, no to jesteś wszystkim. Tak, my się właśnie śmieliśmy zawsze z kolegami i koleżankami, że no to jak trzeba, to jesteśmy i sprzątaczami, i pracownikami biurowymi, czasami takimi nawet mikroaktorami, bo naprawdę zdarzały się też takie sytuacje. Tak jest. Nawet w większych teatrach, to dotyczy absolutnie wszystkich miejscowości, że rzeczywiście, ale to będę myślę opowiadać później, ale faktycznie widzowie nawet nie wiedzą, kto czasami jest na scenie. Także tak. Dobrze. Wspominałaś mi coś o typach widzów. Tak. Co to znaczy? Faktycznie my pracując przez 4 lata, mówię my, czyli ja i moje koleżanki, moi koledzy, zauważyliśmy i wyodrębniliśmy takie 4 typy widzów. Oczywiście to nie jest żadna naukowa typologia, żeby była jasność. To jest taka typologia, którą stworzyliśmy na podstawie obserwacji i zdarzeń, jakie się u nas wydarzyły i naprawdę coś w tym jest, że każdy widz, który przychodzi, wpasowuje się w którąś z tych kategorii. Okay. I pierwsza grupa to są melomani. Czyli to są tacy stali widzowie teatru, którzy przychodzą na wszystko, co jest grane? Na wszystko, co jest grane, czasami nawet kilkukrotnie, z rodzinami, z dziećmi, ze swoimi rodzicami, ze swoimi partnerami życiowymi. I to jest troszeczkę śmieszne, bo my niektórych widzów znaliśmy już z imienia i nazwiska,
wiedzieliśmy dokładnie, w którym rzędzie i na którym fotelu teatralnym oni usiądą. Zawsze na tym samym siadają? Czasami tak. Niektórzy faktycznie mają jakieś preferowane miejsce czy rząd i faktycznie siadają stale na tym samym swoim siedzeniu. Przynajmniej starają się kupować, no bo wiadomo, że różnie to bywa z dostępnością biletów, ale starają się faktycznie na swoich stałych miejscach siadać i są to ludzie, którzy znają nas też po imieniu, akurat nas kierowników widowni znali już po imieniu. Czasami wchodząc już na foyer pytali się pierwszej osobie napotkanej z obsługi, kto jest dzisiaj kierownikiem, czy dzisiaj jest pani X czy pani Y, bo mam taką sprawę. Na przykład, zdarzało się, bo mam taką sprawę i oni przychodzili do biura, mieliśmy takie małe biuro zaraz przy wejściu na widownię i na przykład przynosili prezenty. O. Zdarzało się, że przynosili nam czekoladki, zdarzało się, że przynosili nam kwiaty. Alkohol też? Alkohol akurat mi się nie zdarzył. Mi się akurat alkohol nie zdarzył, ale wiem, że koleżanka też dostała jakąś chyba butelkę w podziękowaniu za, już nie pamiętam za co, za jakąś drobnostkę, typu nie wiem, powiadomienie, że zwolniło się jakieś miejsce na spektakl, na który akurat ktoś chciał iść. No ale to jest strasznie miłe chyba. To jest bardzo miłe, naprawdę. Że doceniają waszą pracę. Ja bardzo lubiłam ten typ widza. Mało tego, ja się spotykałam z sytuacjami, że jestem na przykład sobie z moim mężem w sklepie, czy na przykład na balu sylwestrowym i widzimy znajome twarze, to znaczy się ja widzę, bo mój mąż oczywiście nie znał tych ludzi, widzę znajome twarze i nagle ktoś do mnie podchodzi, łapie mnie za rękę i mówi: Pani Olu, jak ja dawno Pani nie widziałem w teatrze na spektaklu. Albo zdarzało się, że ktoś niestety też opowiedział no, taką przykrą historię, że na przykład: Dzień dobry Pani Olu, nie wiem czy mnie Pani pamięta, ale ja z żoną przychodziłem regularnie na spektakle, no niestety żona zachorowała, no i już jej z nami nie ma. I już przestałam chodzić do teatru, także takie historie też się zdarzały. I to jest naprawdę niesamowite, jak taki zwykły pracownik, No właśnie, który to nie jest jakoś tak bardzo cieszę, widoczny bo w wydaje się, teatrze. że osoby z obsługi no, są na szarym końcu, tak? Gdzieś tam by pomijane, tak się ich nie zauważa. Tak by się wydawało, aczkolwiek gdzieś w jakimś spektaklu też spotkałam się z takim określeniem, że osoby, które wszystko wiedzą i wszystko widzą, to szatnia i kasa. I coś w tym jest. Naprawdę coś w tym jest. My widzimy czasami takie rzeczy, takie sytuacje, no, o których ludzie naprawdę by w życiu nie pomyśleli, że mogą być miejsce. To wrócimy do tego, co widzicie. Drugi typ teraz. Drugi typ to są zapaleńcy. I to jest też typ widzów, który ja osobiście bardzo lubiłam, aczkolwiek trzeba było też specyficznie do tego typu widzów podejść. Okej. To są widzowie, którzy kupowali bilety albo na konkretny tytuł, albo na konkretnego aktora czy aktorkę. Bo byli fanami na przykład pana X czy pani Y i oni musieli obejrzeć każdy spektakl z udziałem tego aktora. Naprawdę zdarzały się takie osoby i my już bardzo dobrze wiedzieliśmy, że jak dzisiaj gramy spektakl taki i taki i akurat w tym spektaklu gra pan Kowalski, no to zobaczymy na pewno te osoby na widowni. Tak. I te osoby czasami się też bardzo wyróżniały, bo miały na przykład t-shirty z wizerunkiem tego aktora, czy z logotypem spektaklu, także byli bardzo zauważalni. No i przede wszystkim jeszcze gifty. Gifty dla aktorów zawsze były coraz to oryginalniejsze i coraz bardziej pomysłowe gifty. I pamiętam, mieliśmy taką dziewczynę, która bardzo lubiła piec i która za każdym razem przygotowywała coraz to bardziej oryginalne wypieki. Czy to po prostu za serce mnie chwyciło, jak zobaczyłam babeczki, które miały wzór z logotypa spektaklu na przykład, albo z jakimiś elementami charakterystycznymi, które w tym spektaklu się pojawiają. Ona miała po prostu pieczywo z tego. Także to było naprawdę wow. A nie uważasz, że to już trochę o fanatyzm zakrawa? Troszeczkę zakrawa o fanatyzm, ale to też miało swój urok, powiem Ci, ponieważ ci widzowie nic złego nie robili tak naprawdę. Nie było jakichś dzikich, że tak powiem, akcji, które zagrażałyby w jakiś sposób czy aktorowi, czy komukolwiek. To było po prostu bardzo miłe. Okay. To było bardzo miłe. To byli ludzie, którzy potrafili na mrozie, w zimie często wystawać po pół godzinie, czy nawet 1,5 godziny, bo chcą podpis po prostu na programie, nie? Danego aktora.
Także ja pamiętam, ja mam z niektórymi ludźmi kontakt do dzisiaj, bo to byli ludzie, z którymi nie dało się nie zawrzeć jakiejś bliższej jakby znajomości czy zapoznać się, bo oni po pierwsze byli tak często w teatrze, a po drugie, no pamiętam jak jedna dziewczyna mnie naprawdę chwyciła za serce, jak ja kończąc spektakl, gasząc wszystkie światła, bo kierownik widowni to robi, zagasiłam wszystkie światła, wszystkie drzwi pozamykałam, zanim ja się ubrałam, zanim wyszłam z tego teatru, no i ta dziewczyna stała w tej kurteczce zamarznięta już prawie na kość z tym programem i ja mówię, przepraszam, a już zapraszamy do wyjścia, bo już zamykamy obiekt i tak dalej, ale ja jeszcze czekam na pana takiego i takiego, bo bym tak bardzo chciała, żeby mi podpisał program. Ja mówię, no to czemu pani się nie zgłosiła wcześniej, no to zapraszam ze mną, a akurat ten aktor na przykład jeszcze, no nie wiem, siedział i pił kawę po spektaklu w naszym barze teatralnym. No, takie sytuacje się zdarzały i potem oczywiście te osoby wypisywały maile, że dziękują, że o Jezu, że to było takie miłe, bo one mają ten podpis, a tak bardzo chciały, już traciły nadzieję, więc no to też bardzo buduje. To bardzo buduje, naprawdę. A jeszcze powiem Ci szczerze, że jednoczesna praca i w marketingu, i na obsłudze widza była o tyle fajna, że ja widząc, jakie ludzie mają potrzeby, jak reagują na danych aktorów czy na dane spektakle, ja mogłam tą wiedzę przełożyć na działania marketingowe w pewnym sensie, czyli zbliżający się Dzień Teatru mogłam wykorzystać to w taki sposób, że organizowałam wycieczki po teatrze i na przykład no, ludzie mieli wielkie wow, kiedy mogli wejść za kulisy i na przykład usiąść, zrobić sobie zdjęcie na jakiejś kultowej huśtawce ze spektaklu, dajmy na to. No to było naprawdę wow. To, że mogli po spektaklu spotkać się z aktorami w kostiumach, którzy do nich wychodzili i podpisywali te programy, no to naprawdę fajnie można było tą wiedzę wykorzystać, żeby potem przekuć ją jakieś. No to właśnie super, że to zauważałaś i potrafiłaś coś z tym zrobić i no nierzadko właśnie tym ludziom coś tam umożliwić, co sprawiło, że poczuli się lepiej właśnie, troszeczkę radości zaznali dzięki temu. No, to było naprawdę bardzo, bardzo fajne i fajnie było obserwować tą ich uciechę taką z tak naprawdę no, prostych rzeczy, jak nie wiem, zobaczyć stół styropianowy, no, który po prostu pojawia się w teatrze, czy opowiedzieć im jakąś anegdotę. Ja pamiętam, jak mieliśmy jeden taki spektakl, w którym aktorka w trakcie spektaklu bierze butelkę i uderza kogoś tam w głowę i ona się rozbija na tej głowie. Jak wszystkim opowiadałam, że to była butelka specjalnie na zamówienie robiona z cukru, to wszyscy wow, to nie jest szkło! To nie jest szkło! To nie jest szkło! Także no, były takie sytuacje, tak. To były bardzo miłe sytuacje, naprawdę. Okej. Trzeci typ? Trzeci typ to roszczeniowcy. I tu już nie jest tak wesoło przy tym typie widzów. Myślę, że też możesz wiedzieć mniej więcej o co chodzi. Tak. Znaczy już też sama nazwa troszeczkę mówi. Tak, to byli ludzie, którzy zdarzali się, nie powiem, sporadycznie, ale jednak się zdarzali. I potrafili naprawdę niektórzy znaleźć dziurę w całym. I to były naprawdę tak czasami kuriozalne przypadki, takie powody, a na przykład ktoś się buntował, że za mocno działa klimatyzacja, której w teatrze nie było. Bo w teatrze nie mieliśmy po prostu klimatyzacji, a komuś ona przeszkadza. Czyli fantomowe odczucia tutaj wchodzą w grę. Okay. Tak. Zdarzały się sytuacje i tu kompletnie nie miałam pojęcia, co zrobić. W pierwszym momencie to po prostu pojawił mi się najpierw uśmiech na twarzy, potem powaga, a potem miałam takie, kurczę, co mam z tym zrobić, bo zgłosiła się do mnie pani z pretensjami, że ona nic nie widzi, co się dzieje na scenie. Ja się pytam, jaki jest tego powód. Bo pani przede mną ma za wysoki kok. Ja mówię, okej, dobrze, jak mogę pani pomóc? No proszę coś jej powiedzieć. I sobie pomyślałam, co ja mam powiedzieć, ma pani za wysoki kok. Najlepiej go obciąć. Co ma pani z tym zrobić? Mówię, mogę zaproponować pani poduszkę. Będzie pani siedziała wyżej, może będzie lepiej. Nie po to przyszłam, żeby siedzieć na poduszce. No to pierwsze co mówię, spektakl chyba jest sprzedany w 100% i nie ma żadnego wolnego miejsca, ale sprawdzę. Może ktoś nie odebrał biletu z kasy, może coś będzie wolnego, może będę mogła tą panią przesadzić.
No i koniec końców udało mi się przesadzić panią, której to przeszkadzało, ale no wiadomo, nie zawsze jest taka możliwość. Nie zaproponuję też dostawki, no bo pani kupiła pełnowartościowy bilet i nie będzie chciała siedzieć na drewnianym krzesełku, i spoko. Więc po tej sytuacji, między innymi po tej, wprowadziliśmy coś takiego jak 2 czy 3 zarezerwowane miejsca z brzegu, pełnowartościowe, ale o numerze 1-2. Na wszelki wypadek? Na wszelki wypadek, gdyby coś było nie tak, gdyby nie daj Boże się nam bilety zdublowały, gdyby komuś coś przeszkadzało, ktoś musiał siedzieć, nie wiem, ktoś zesłabnie i wróci potem z łazienki, żeby się na środek nie przyciskać. Zawsze jest pełnowartościowe, ale z brzegu miejsce, że można zadziałać. No tak, bo wręcz w takim wypadku może być po prostu sytuacja bez wyjścia. No, I co ty biedna? No może być jako sytuacja. tutaj ten kierownik No bo obsługi co ja może miałam zrobić? powiedzieć, że ma pani za wysoki kok, to było trudno, to była akurat śmieszna, ale też trudna sytuacja, no bo pani była naprawdę zdenerwowana, że nic nie widzi. No ale przez kok. Także to była śmieszna sytuacja. No nie zawsze było tak śmiesznie z tym typem widzów. Zdarzyło mi się też, bardzo niemiła sytuacja mi się zdarzyła, że państwo, które przyszło na spektakl, miało pretensje do mnie, że nie gra pani X, tylko pani Y. Oj. I to nie chodzi o to, że oni bardzo chcieli iść na tą panią X, ale pani X była na plakacie na mieście. I mi się bardzo... I czują się oszukani. Czują się oszukani. Mi się wtedy tak oberwało, gdzie no to wiadomo, no nie nasza wina jest, tak? No wiadomo, że nie jesteśmy w stanie zrobić 2 wersji jako marketing plakatów i akurat, no państwo zobaczyli panią X, przyszli, była pani Y i się zaczęła wielka awantura. I awantura była naprawdę ogromna. Awantura była tak duża, że inni widzowie zaczęli interweniować i mówić tym państwom, że mają już się zamknąć i usiąść na widowni, bo oni chcą wrócić na spektakl, bo to było w trakcie przerwy. Okej. No ja tłumaczyłam, że no to nie jest nasza wina, że oczywiście mogą państwo wysłać maila do dyrekcji z zapytaniem, dlaczego tak jest, a pani chciała ode mnie pieniądze, żebym jej oddała. I w pewnym momencie pani akurat była bardzo nieustępliwa, ale pan, który z nią był, już trochę mu było wstyd i zaczął ją tam ciągnąć, że już trzeba wracać na spektakl, a pani dalej tam zaparte szła. Więc no jakoś tam w końcu mi się udało uciszyć, mówiąc, że proszę zgłosić to w dniu jutrzejszym, zaraz z rana do dyrekcji. Okay. Nie wiem, czy zgłosiła, czy nie. Nie doszły mnie te słuchy, ale no niestety takie sytuacje. No to właśnie teraz sobie pomyślałam, że o ile tak jak wspominałaś, są takie sytuacje, gdzie dostajecie prezenty, jest super, mega przyjemnie, miło, państwo wam dziękują, to będąc na tej pierwszej linii frontu, tak? Z drugiej strony potraficie po prostu być zwyzywani tak od najgorszych czasem i cała ta złość tych widzów, wręcz czasem nienawiść na was spada. Tak, no to jesteśmy takim trochę lekarzem pierwszego kontaktu, obsługa widza, nie? No umówmy się, no bo też w czasie spektaklu no nie ma dyrekcji, no sekretariat nie działa, jest nieczynny, no to trzeba na kimś się wyżyć, a jest tylko obsługa. I też wszystkie pytania, czasami takie nawet administracyjne były do nas kierowane, no gdzie, no może ja pracując w marketingu jeszcze gdzieś tam wiedziałam, bo mi się obiło to o uszy, no ale dziewczyny, które na co dzień studiowały i przychodziły tylko na spektakl, zmieniały buty, ubrania i wchodziły za ladę do szatni, no to nie wiedziały, czasami nawet nie wiedziały, że ktoś, o kogo jest pytanie, pracuje taki gdzieś tam na górze, nie? No bo tak różnie to bywało, tak. Dobra, został nam 4. typ, tak? Tak, 4. typ, zdecydowanie najzabawniejszy, przypadkowcy. Przypadkowcy. I to byli, krótko mówiąc, ludzie, którzy znaleźli się przypadkiem w teatrze i to tak, no konkretnie dostali od kogoś bilet, albo ktoś kogoś zaciągnął na siłę na spektakl i ktoś nie wiedział gdzie jest, nie wiedział co się dzieje. Co to robi? I tu się takie sytuacje czasami zdarzały, naprawdę zdarzyło mi się, że na przykład ktoś przyszedł i szukał miejsca, gdzie popcorn kupi. Nie? Bo myślał, że przyjdzie kinem. No, także takie sytuacje się zdarzały. Tak? No, naprawdę, to się zdarzały takie sytuacje. Hitem nad hitami była pani, która przyszła na spektakl chyba prosto z Sielanki, z zakupami. W jednej dłoni miała klatkę z małymi kurczakami, a w drugiej klatkę z małymi ptaszkami. I
przyszła sobie na spektakl. I proszę mi to przechować. I my kompletnie nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. I no nie mogliśmy teoretycznie według Regulaminu? standardów przyjąć tego do szatni. Nie mogliśmy wziąć za to odpowiedzialności. Nie wiedzieliśmy też, czy to jest w ogóle bezpieczne z naszej strony. Co mamy z tym zrobić? Nie wiem. Więc akurat to było na mojej zmianie. Więc stwierdziłam, że podpytam się, co z tym fantem zrobić strażaka, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale na każdym spektaklu w teatrze zawsze jest strażak. On jest ubrany w koszulę i spodnie, żeby się wtopić w tłum, ale awaryjnie zawsze jakiś strażak jest, żeby w razie czego zapobiec tragedii, czy pokierować ewakuowaniu. I jak się zapytałam strażaka, słuchaj, mam taką sytuację, nie wiem, co mam z tym zrobić, może mi pomożesz. Pani przyniosła kurczaki. Ale że jak? Takie, że mrożone? Ja mówię, żywe kurczaki, żywy drób przyniosła pani w klatce, tam one stoją, powiedz mi, co ja mam z tym zrobić. I mieliśmy naprawdę duży problem, przyjąć, nie przyjąć, wyprosić, nie wyprosić, bo tak trochę ciężko przez 2 godziny przechowywać, żywy drób, nie? W teatrze. Ale zadecydowaliśmy, że dobrze, że niech pani obejrzy spektakl, a my schowamy sobie po prostu gdzieś te kurczaki na ten czas. I pamiętam, że we foyer mieliśmy pianino i schowaliśmy je za pianinem, ale zrobił się problem w momencie, kiedy te kurczaczki zaczęły tą klatkę przesuwać i ona tak za tego pianina zaczęła powoli wychodzić. I takie, słuchać było tylko takie szuranie. Trapanie? To było bardzo zabawne. Zdarzali się ludzie też z rybami, ale akurat martwymi, w sensie z czymś wędzonym, żeby przechować. Nie mamy lodówki, że tak powiem, pod ladą. W teatrze nie ma lodówek i nie wiadomo, co z tym zrobić było. Też gdzieś tam do jakiegoś zimnego pomieszczenia, do jakiejś kanciapki to schowaliśmy widzom, ale... Czyli trzeba się nastawić, że zawsze będzie coś takiego, co może cię zaskoczyć. Oj, to na pewno. To na pewno nie jest to praca nudna. Jak ktoś szuka ciekawej pracy, to zapraszam do jakiegokolwiek teatru. To na pewno znajdą się takie historie i takie sytuacje. Ja powiem szczerze, przed każdym spektaklem szłam do pracy z takim nastawieniem, co mnie dzisiaj czeka? Jestem ciekawa, czy coś pobije, na przykład zeszłotygodniową historię, zawsze coś pobijało, umówmy się. Także tak, zdarzyły mi się też panie, które przyszły na spektakl z okazji Dnia Kobiet. I to ewidentnie nie był początek tego Dnia Kobiet dla nich, to była grupa chyba 5 pań, jeżeli dobrze pamiętam. Ale panie już były na którymś etapie imprezowania w tym dniu. Lekko wstawione? Nawet nie lekko. Bo wiecie, że nawet nie lekko i to się akurat okazało dopiero później, w trakcie spektaklu. Bo panie przyszły do teatru, ale jak się później okazało, pierwsze co w tym teatrze udało się do bufetu. I w tym bufecie jeszcze trochę tam podkręciły atmosferę. Swój stan. Tak. I na spektaklu niestety pani jedna już nie domogła i musiała zwrócić to, co miała w sobie w trakcie spektaklu. Co ty? Tak, zdarzyła się taka sytuacja. Na szczęście była tak wspaniałomyślna, że zrobiła to do własnej torebki. Ale musieliśmy niestety te panie wyprowadzić. Najpierw zaprowadzić je do łazienki, żeby tam się trochę ogarnęły jedna z drugą i tak dalej, a później niestety do wyjścia, bo to już było niebezpieczne, umówmy się. Także nad takimi sytuacjami też trzeba czuwać, obserwować stan widzów i po prostu nie dopuścić do tego, żeby ktoś nietrzeźwy się na sali znajdował, bo różnie może być. Tak, słuchałem o tych typach widzów i zastanawiam się, którym typem ja mógłbym być, bo jakoś nie potrafię siebie zakwalifikować do żadnego. W zasadzie to nigdy nie wybieram tego samego miejsca. Jeśli idę do jednego teatru, to zwykle staram się inne miejsce wypróbować. Prawdę mówiąc, w sumie po tym, co powiedziałaś, trochę mi wstyd się przyznać, ale nigdy nie zdarzyło mi się gdzieś tam za coś podziękować obsłudze, tylko zwykła taka uprzejmość, powiedzmy, normalna. Ale też z drugiej strony nie wykłócam się, nie zawsze, też nie miałem takich sytuacji negatywnych, powiedzmy, że cokolwiek wzburzyło moje emocje na tyle, że potrzebowałbym teraz dać im upust właśnie na jednym z pracowników. Z kurczakami też nie przyszedłeś nigdy? I z kurczakami też nigdy nie przyszedłem, więc...
Wiesz co, no to też, mówmy się, to jest wszystko humorystyczne, ale no, poparte żywymi dowodami. No ale wiadomo, że jest cała rzesza po prostu widzów, która no, nie wpisze się w ten, powiedzmy, schemacik. Wychodzi na to, że jestem wyjątkiem od reguły. Ale wyjątek potwierdza regułę. Faktycznie. No właśnie. Widzowie przychodzą na spektakl. Dostają w zasadzie to, co powinni dostać, tak? Gotowy obraz. Ale to, co się rozgrywa po drugiej stronie, Tak. to jest czasem czarna magia, o której nikt nie ma pojęcia. To prawda, tak. Oj tak, to jest czarna magia. I czasami są to sytuacje, które dzieją się w środku na sali, na scenie. A czasami tam, gdzie tego nie widać, czyli na przykład we foyer. I my mieliśmy taką sytuację, że na przykład pękła nam rura we foyer. I akurat pękła nam w tak pechowym momencie, że zostało dosłownie 2 minuty do antraktu. Ale rura od... Co tu dużo mówić? Szambo wypikamy. Dosłownie. I nie mieliśmy co z tym zrobić. 2 minuty, nawet niecałe, zostały nam do antraktu. I zrobiliśmy jedyne, co można było zrobić w tej sytuacji. Czyli wszystko zasłoniliśmy ładnie i elegancko roll-upami naszymi, które mieliśmy w teatrze. Strażak wtedy, pamiętam, pobiegł po taśmę, bo taśma jest dobra na wszystko i to jest prawda. I po prostu zrobiliśmy taki wielki żółty X, że tam nie wolno wchodzić. I oczywiście jak przerwa się skończyła, to panie zdążyły to posprzątać, no ale no jednak umówmy się, tam w 2 czy 1,5 minuty nie zdążyłyby tego zrobić. Także pamiętam, że to nas spotkało na zewnątrz, poza spektaklem. W środku też dzieją się nie lada rzeczy. Mieliśmy sytuację, nawet bym powiedziała nie humorystyczną, tylko erotyczną w trakcie spektaklu. I umówmy się, to było w czasie komedii. No para przyszła sobie po prostu na randkę. Usiedli sobie kulturnie, że tak powiem humorystycznie, na swoich miejscach w rzędzie. Nic się nie działo. Cisza, spokój, dzień jak co dzień, dyżur jak każdy inny. Okej. I nagle woła mnie portier do siebie. Ja mówię, co się dzieje? No chodź do portierni. A w portierni jest podgląd na kamery, które są na podczerwieni, na widowni. I mówi, spójrz tutaj. Ja tak patrzę, mówię, no ale co? No ale nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Tu zobacz. Okej, wszystko jest jasne. No krótko mówiąc, para sobie przedbiegi zrobiła już w teatrze, szczególnie pani panu. I słuchaj, to było takim hitem. Nawet nie masz pojęcia, jaki to był u nas hit. To był hit do tego stopnia, bo to było w trakcie pierwszego aktu. I para była w środku, więc ani zwrócić uwagi, ani no też jak zareagować na taką sytuację. No widzowie tam obok już tak, nie? Niektórzy. Ci z tyłu tak. Co się dzieje? I to był, słuchaj, taki hit, to był taki fenomen w teatrze, że aktorzy, którzy byli w garderobach i którzy akurat w tym momencie nie byli na scenie, przybiegali co parę minut do portiery, żeby zobaczyć, co tam nawet się dzieje, na jakim etapie już są. Żeby pokibicować. I słuchaj, w tych kostiumach, przez to foyer, do tej portierni, że co tym razem, nie? Gdzie są, na jakim etapie. I to było naprawdę, to było tak zabawne, bo my się zastanawialiśmy, co z tym zrobić, no bo widziałam, że ludzie obok są tak, no nie do końca mają pełną przyjemność z oglądania spektaklu w takich okolicznościach. I ja mówię też do strażaka, też oczywiście strażak tutaj z pomocą, mówię, słuchaj, no ty jesteś facetem, no może podejść do tego pana i mu tam powiedz, że my widzimy wszystko, nie? Że tam jednak są kamery na podczerwień, widzowie często o tym nie wiedzą, one są faktycznie tam poukrywane, ale są, no bo kwestie bezpieczeństwa, wiadomo. I ja mówię, no bo mi tak jako kobiecie to trochę tak nie bardzo, nie? To idź ty, mówię, nie? No ale co mam powiedzieć? Ja mówię, no powiedz, że my tutaj po prostu wszystko widzimy. No i faktycznie strażak podszedł i mówi, przepraszam, bo wie pan co, bo mam taką sprawę, bo my tu mamy kamery. I on już wiedział, o co chodzi. I to wystarczyło. I on już wiedział, o co chodzi i spalił podobno buraka takiego, jak mi opowiadał strażak, bo go dorwał gdzieś tam w barze naszym teatralnym, go dorwał, jak stał w kolejce po wodę stał.
I mówi, że no wie pan co, no my tutaj no wszystko widzi. Tak, burak od razu. Dobrze, ja już wszystko wiem, niech pan więcej mi nie mówi, już wiem. No i byliśmy ciekawi, czy to coś podziałało i zaczął się drugi akt. No to potwierdzi. Druga część i patrzymy, co się dzieje. No i światła gasną, para siedzi i pani rękę w stronę pana, a on rękę i z powrotem na podłokietnik. Co się dzieje? Chyba jej nie powiedział. Ręka w stronę pana i znowu on ręka na podłokietnik. Więc... To oglądaliście drugi Spice. Oglądaliśmy drugi. I to było w czasie komedii, słuchaj. Tam nic się takiego nie działo, co mogłoby prowokować do tego typu czynów. Ale no, jak widać, miejsca na randki są różne. Może być również widownia w teatrze. Ale wiesz co, ja to mogę potwierdzić, bo ja też miałem taką sytuację. Byłem jako widz właśnie. Gdzieś u góry na balkonie siedziałem i też właśnie siedziało tam jakieś państwo obok mnie. Znaczy nie tak zupełnie obok, kilka rzędów dalej. Ale też zaczynało się robić właśnie tak gorąco. Tylko że oni stwierdzili, że w odpowiednim momencie trzeba wyjść. Że to nie jest dobre miejsce jednak. Czyli jednak, że to może nie tu. Tak. No to chociaż tyle. Słuchaj, bo u nas jakbyśmy nie zareagowali, to ja nie wiem, co tam by było. Wiesz, też świadomość, że są kamery i że inni ludzie jednak obserwują i mają tą świadomość, no to też chyba trochę zrobiło swoje, nie? No bo no mówię, rzadko kto wie, że tam są te kamery, one są bardzo mocno poukrywane, ale wiadomo, że muszą być. No tam też są instrumenty w orkiestronie, więc no trzeba mieć oko, nie? Na cały teatr. Tak, wiadomo. Tak, więc no także no, takie sytuacje też się zdarzają. A zdarzają się też wesołe sytuacje na scenie. Tego też często widzowie nie wiedzą. Jak trzeba, to w rolę statysty wejdzie każdy. I to jest to, o czym mówiliśmy na początku. O tym, że trzeba wiedzieć, że wszystko możecie czekać w tej pracy. Wszystko możecie czekać i naprawdę mieliśmy taką scenę w jednym spektaklu, gdzie dosłownie na sekundę wyjeżdża na wózku inwalidzkim jakaś osoba i to był na przykład nasz inspicjent. Była sytuacja, gdzie aktorka wychodzi na scenę i w scenie jest przez chwilę czesana, ma tam kręcone loki czy coś. I to faktycznie na scenie, tylko że w kostiumie robiła nasza charakteryzatorka. W jednym spektaklu też pamiętam, mieliśmy kelnerów z kieliszkami, którzy tylko wychodzą, podają kieliszki i schodzą. W pełnych kostiumach techniczni. Można, każdy może być aktorem w teatrze. Tak. Oczywiście wszystkie sytuacje miały naprawdę miejsce, ale też no, pamiętajmy, że też jest dużo właśnie rzesza tych ludzi takich, którzy są po prostu widzami chcących obejrzeć spektakl. I tak jak powiedziałam, czy awanturników, czy jakichś tam specyficznych freaków nie ma wcale jakoś tak bardzo też dużo. No jednak jak się przez 4 lata pracuje, to tych sytuacji się troszeczkę no, gromadzi, ale mimo wszystko zachęcam do pracy w teatrze, bo jest bardzo wesoło, jak tylko jest taka możliwość. Na pewno to uczy bardzo dużej takiej musztry pracy, bo właśnie i to, że trzeba robić wiele rzeczy naraz i że w kulturze też wszystko jest na już albo na wczoraj, trzeba bardzo szybko reagować. Najczęściej na wczoraj. Najczęściej na wczoraj. To też uczy właśnie takiej szybkiej pracy, ale też szybkiego odnajdywania się w trudnych sytuacjach czasami. Znaczy praca w kulturze tak naprawdę jest wszechstronnie rozwijająca, myślę. Tak, to na pewno i faktycznie ja potem jak zaczynałam pracę w innych miejscach, po 4 latach w teatrze, to wszyscy robili wielkie oczy, że skąd ty taką musztrę pracy masz? Ja mówię, no z kultury, słuchajcie, z kultury, więc coś w tym jest, że ja się zawsze śmieję, że kto nie pracował w kulturze, ten nie zna życia, więc tak. Ale powiem Ci na pewno po tej rozmowie dzisiejszej, ja czuję jakiś taki większy szacunek dla tych osób z obsługi, bo też nie byłem o wielu rzeczach świadom. No też bardzo często się wydaje, że no jaka to jest filozofia, odebrać płaszcz, powiesić i 2 godziny przerwy. Posiedzieć, tak. I 2 godziny przerwy, a to nie, to tak naprawdę w trakcie tych 2 godzin może się tyle rzeczy wydarzyć i czasami też tyle rzeczy trzeba zrobić, przygotować, czy wprowadzić spóźnionych widzów, czy po cichutku wyprowadzić kogoś, komu się zrobiło słabo, no bo takie sytuacje wiadomo też się zdarzają, czy w jakiś sposób udzielić pierwszej pomocy, bo też chyba w czasie, że tak powiem,
mojej kadencji. 2 razy mieliśmy też taką sytuację, gdzie musiała karetka przyjechać, bo komuś się zrobiło bardzo słabo. No, także niestety trzeba być gotowym na takie sytuacje, nie? Trzeba być tego świadomym. Super. Bardzo, słuchaj, dziękuję Ci za rozmowę. O, ja również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie mi napisać w komentarzach, jakim Wy jesteście typem widzów. Jestem ciekaw. Myślę, że Ty też jesteś ciekawa. No, zdecydowanie. I co? I subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się za tydzień o 19:00 we wtorek. Do zobaczenia tu na scenie. Cześć. Cześć. Chyba było. Szło. Ja się nagadałam. Panie, Katarynka się we mnie znowu załączyła. A to jest dobre, nie? Tak sobie usiąść i nagle Tak, człowiek no się to jest zaczyna właśnie produkować. super.